Dobrze, że film Hot Fuzz nie dostał polskiego tytułu, bo już aż się boję. Boję się już myśleć, jak polscy tytułolodzy mogliby przetłumaczyć Hot Fuzz. Dobra, jak masz pomysł, napisz mi w komentarzu, jak to mogło być, jak to mogło wyglądać. Jest to drugi film w trylogii Cornetto. Cornetto? O co chodzi? No, lody, rożki Cornetto, tak? Rzeczywiście pierwszym był Wysyp żywych trupów, Shaun of the Dead, teraz jest Hot Fuzz, a trzecim był Koniec świata, World's End. Rzeczywiście ci sami twórcy, Simon Pegg i reżyserem jest oczywiście Wright. Ci sami twórcy, ci sami powiedzmy aktorzy w większości, ale inna fabuła. Tutaj no, naszym głównym bohaterem jest właśnie Simon Pegg, jego Angel. A policjant Angel okazuje się, że zostanie przeniesiony na jakąś tam pipidówę, jakieś ociupinki wielkie, bo jest za dobry. Okazuje się, że obniża statystyki innym policjantom, no i idź tam. No i kiedy tam się rzeczywiście udaje, okazuje się, że no, nie wszystko jest tak, jak rzeczywiście powinno być. Nie wszystko rzeczywiście jest tak, jak nam się to może wydawać. No i tutaj już zaczyna się komedia na całego rzeczywiście. Więcej nie powiem, bo nie potrzeba. Powraca oczywiście Nick Frost. Panowie w sumie razem nakręcili chyba 4 filmy. Tylko mówię o filmach, bo wiadomo, że pojawili się też chociażby w odcinkach serialu Black Books z Dylanem Moranem, Billem Baileyem i Tamsin Greig między innymi. No ale to nie o tym. Humor, może zacznę od tego, bo to jest komedia, oczywiście pełną gębą, komedia sensacyjna, trzeba dodać. Oj tak, jak najbardziej. Jeżeli było ci dane zobaczyć Shaun of the Dead, czyli Wysyp żywych trupów, no to jest dokładnie takiego rodzaju humor. Brytyjski, no jest dosyć sporo bluzgów, zdarzają się rzeczywiście, no ale akurat to pasuje do tego wszystkiego. To jest akurat rzeczywiście dobrze zrobione i śmieją się z wszystkiego, naprawdę śmieją się z wszystkiego. Jest też, co mi się bardzo podoba, no to było tak samo, że rzeczywiście przy okazji poprzedniego filmu, uśmiech, oczko puszczone do popkultury, akurat w tym przypadku głównie jest to powiedzmy Szklana pułapka, Die Hard, a także film z Patrickiem Swayze, Keanu Reevesem i Garym Bazeem w roli drugoplanowej, czyli Na fali, Breaking Point bodajże tytuł jest oryginalny. No i nasz policjant, no tak, rzeczywiście jest napisane tak tutaj, a ty gdzie mi spadasz, długopis. Jest tak napisane w książce, w prawie, więc nie można tego łamać, więc nie ma możliwości. 100%. No natomiast Nick Frost, jego postać to taki totalny luzak w ogóle, co, no to spokojnie, jestem policjantem, a że co, że pochlałem nie mogę prowadzić, a czemu nie? Przecież mieszkamy w ociepinkach wielkich, tu się nic nie stanie, tu jest wszystko w porządku, to akurat tak jest zorganizowane, że całe miasteczko jest takie luźne i miasteczko jest bardzo idealne, wyidealizowane, o rzeczywiście, tam nie ma śmieci, młodzież jest grzeczna, nie ma powiedzmy jakichś wędrownych trup cyrkowych czy czego, nie. Rzeczywiście przykładowo miasteczko jest jak z broszury, tak ma rzeczywiście być. No i tutaj się okazuje, że coś jest nie tego i nasz Angel zaczyna to sprawdzać, zaczyna się dowiadywać, bo pojawiają się ludzie zaczynają ginąć. To w bardzo dziwny sposób. Jakieś tam powiedzmy osoby, które no niby nie powinny rzeczywiście w tak abstrakcyjny, w tak dziwny sposób ginąć. Obsada jest naprawdę świetna, bo jeżeli znasz inne produkcje właśnie tych gentlemanów, no to wiesz, że będzie dobrze. Pojawia się oczywiście Bill Bailey, rewelacyjny komik, człowiek orkiestra, po prostu cudo, rzeczywiście cudo i gra akurat 2 różnych policjantów. Więc jest on tutaj. Pojawia się również były agent jej królewskiej mości, czyli były James Bond Timothy Dalton. W ogóle rola, którą on otrzymał, była pisana z myślą o nim. Więc kiedy Simon Pegg, bo właśnie on jest jednym ze współtwórców scenariusza, kiedy powiedzieli Daltonowi, słuchaj, ta rola jest dla ciebie, on powiedział, tak, biorę, jak najbardziej. Byli bardzo tym zbudowani. Jest kilka ciekawych, bardzo nieoczywistych epizodów. I naprawdę ręka na sercu, spokojnie, ręka na serduchu i napisz mi w komentarzu, czy wiedziałeś o tym, albo wiedziałaś o tym, że w tym filmie pojawia się m.in. Peter Jackson, a także Cate Blanchett. Słuchaj, już ci mówię wam akurat ciekawostki na IMDb. Podczas sesji pytań i odpowiedzi, czyli tak zwanego Q&A, zorganizowanej po pokazie filmów w Newcastle, Edgar Wright, czyli reżyser, ujawnił, że w filmie wystąpiły w przebraniu 2 zdobywców Oscara. Cate Blanchett i Peter Jackson. Jackson pojawia się jako Święty Mikołaj,
który dźga nożem Nicka Angela w rękę podczas początkowego montażu. Więc przyjrzyj się dokładnie, to jest Peter Jackson. A Cate Blanchett pojawia się w masce jako była dziewczyna Angela, która jest funkcjonariuszem do spraw miejsc zbrodni SOCO. Więc rzeczywiście, no to nie codziennie można powiedzieć, że oglądamy zwykłą komedię i pojawia się Peter Jackson, który bardzo często jest związany z różnego rodzaju projektami, ale wielkim fanem Peter Jackson właśnie był filmu Shaun of the Dead, no i kiedy rzeczywiście okazało się, że panowie Wright i Pegg, bo oni, jak już mówiłem wcześniej, są odpowiedzialni głównie za tę produkcję, robią kolejny film, powiedział: ja chcę rzeczywiście wystąpić w tym filmie i bardzo mnie to cieszy. W ogóle po sukcesie poprzedniego filmu bardzo wiele można, ponieważ kiedy okazało się, że Wysyp żywych trupów zarobił mnóstwo pieniądzów dla studia, no to powiedzieli: słuchajcie, tak, czysta kartka, proszę bardzo, dostajecie budżet jaki tylko chcecie, fabuła jaką tylko chcecie, kto ma wystąpić, kogo tylko chcecie, po prostu kręćcie, róbcie kolejny film. Tak to rzeczywiście się stało i rzeczywiście, no jak się o tym można domyśleć, film zarobił mnóstwo naprawdę pieniędzy, to się wszystko rzeczywiście zgadzało, aż nawet sprawdzę, czy jeszcze są informacje na temat zarobków. Film zarobił mnóstwo no, pieniędzy, to dużo mówi, a to chciałbym powiedzieć, no to nie zawsze o to chodzi, czasami jest po prostu tak, że chodzi o to, ażeby film po prostu był dobry, ciekawy, a czy zarobi pieniądze, to już nie jest istotne. To tak może być dla nas, ale niestety dla wytwórni zawsze istotna jest kasa, zawsze istotne jest to, ile pieniędzy film wpłynie. Budżet to był około 8 milionów funtów, a film zarobił ponad 80 milionów dolarów, więc 10-krotność, więc no umówmy się tak, na reklamę, że wydali powiedzmy dodatkowe 8 milionów, czyli przy budżecie 16 milionów dolarów film zarobił ponad 80. Dużo, rzeczywiście dużo pieniędzy. Tak też musiało być. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to nie jedyne, powiedzmy, Cate Blanchett, a także Peter Jackson, bo pojawiają się również jurorzy oceniający miasto w konkursie czystości, estetyki itd. I tutaj między innymi dwoma jurorkami są właśnie matki panów Wright oraz Pegga. Jak uśmiech, jak puszczamy oczko, to już na całego rzeczywiście, ale film bardzo ciekawie się ogląda jako całość, bo akcji jest rzeczywiście dużo. To nie jest komedia, to jest bardziej komedia sensacyjna albo film sensacyjny z elementami komedii, ale tego rzeczywiście jest na tyle dużo, że to bawi, że to nagle sprawia, że mamy frajdę z oglądania tego filmu, więc tutaj jest dobrze. Aktorsko nie jest źle, jest bardzo ciekawie, a sam wątek, bo potem oczywiście pod koniec musi być, no wiadomo, że musi być zwrot akcji, jest bardzo nieoczywisty. Muszę przyznać, że on jest bardzo nieoczywisty, bardzo zaskakujący i tak, ja chcę więcej, dlatego pewnie za czas jakiś obejrzę po raz wtóry Koniec świata i jeszcze jest komedia Paul, aczkolwiek już nie pamiętam, czy w komedii Paul reżyserem był Edgar Wright. Na pewno pojawiają się panowie Frost i Pegg, a także pewien Ufok. A czemuż by nie, po prostu Ufoki są bardzo dobre i lubią się pojawiać, a ty udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech coraz więcej ogląda osób fajne komedie, bo film był w miarę, jak mówię, w miarę dobrym sukcesem, ale mi się wydaje, że został troszeczkę zapomniany przez ludzi, wiesz, że akurat trochę osób o nim niekoniecznie pamięta i jak już powiemy Simon Pegg, aha, to jest ten facet, ten od komputerów z Mission Impossible, tak jest najczęściej kojarzony, już przy dobrych wiatrach powiedzmy ktoś pamięta, że on wystąpił również w Star Treku, ale najczęściej to jest w ten sposób, a to jest komedia. Wydaje mi się, że Shaun of the Dead jest dużo bardziej, jakby to powiedzieć, wyjątkowy, dużo bardziej wyrazisty może w ten sposób i akurat dużo więcej osób ją pamięta, a Hot Fuzz to komedia dobra, komedia warta obejrzenia, jest to po prostu komedia, którą trzeba znać, co tu dużo mówić, tym bardziej, że jest to druga część trylogii, ale nie można obejrzeć pierwszej części i trzecią część, trzeba znać drugą część trylogii, więc Lody Cornetto, nawet inny kolor jest, bo tutaj sam reżyser powiedział, że poszczególne filmy mają odpowiedni kolor, bo chyba w pierwszej części były lody truskawkowe, tutaj są lody waniliowe, bo wiadomo, mundur jest niebieski, a trzecia część znowuż ma inny kolor, a zawsze się pojawia ten lód Cornetto, który Nick Frost musi wcinać
W jedynce, jak mówię, to były inne lody, ale cały czas Cornetto. Ciekawe, czy w sumie, może wiesz, czy akurat Cornetto sponsorowali tenże film, czy po prostu tak mu się umyśliło, a czemu by nie, ja tak zrobię, bo skoro kto mi zabroni, mam carte blanche, wytwórnia powiedziała, że mogę robić, co mi się żywnie podoba i dlatego tak akurat rzeczywiście robię. A tutaj na tej liście jest całe mnóstwo zabawnych komedii.